Masz cel. Chcesz napisać książkę, zacząć ćwiczyć, zdrowo się odżywiać albo chodzić 10 000 kroków dziennie. Fajnie, bardzo fajnie, tylko jak zabierasz się za realizację tego celu? No, to, co często gdzieś występuje w ogólnie pojętym rozwoju osobistym, to są różnego typu pozytywne nastawienie, afirmacje, wizualizacje i tego typu rzeczy, które mają zwiększyć poziom pozytywności i takiej super wielkiej, entuzjastycznej energii, która ma ci pomóc w podtrzymaniu się na tej fali i pojechaniu jak najdłużej na niej. Tylko że, tak jak to pokazuje każdy styczeń, na tej fali się tak jeździ gdzieś do końca lutego, a mówi się, że przy walentynkach to już ten entuzjazm i chęć do realizacji swoich życiowych celów i marzeń po prostu znika, wyparowuje. Podobnie i też to pozytywne myślenie. I to jest bardzo realne. To widać właśnie po każdym nowym roku, kiedy noworoczne postanowienia po prostu pryskają bardzo szybko. Co jest nie tak, nie? Pytanie się rodzi. Co jest nie tak? Dlaczego to nie działa? Dlaczego się nie da tak po prostu pojechać na tej fali takiego pozytywnego zastrzyku i sobie jechać aż do grudnia na przykład, albo aż do osiągnięcia swojego celu? No, w dzisiejszym filmie opowiem Ci trochę inną historię. Wcale nie opartą na żadnym super pozytywnym myśleniu, na żadnych wizualizacjach, w żadnych afirmacjach, a bardziej na zasadzie dajmy sobie z tym spokój i popatrzmy na coś innego, na alternatywę, o której generalnie też bardzo mało się mówi, na tym, że czasami spojrzenie na to, co może się nie udać, co może być trudnością w tej całej drodze, gdzie są wyboje, to właśnie to może nam pomóc przejechać tą drogę i dotrzeć do celu. To wszystko, co dzisiaj będę mówić, opiera się na metodzie, która się nazywa bardzo przyjemnie WHOOP, od angielskiego. Po kolei wszystko będę wyjaśniać, dlaczego, co, gdzie i jak. Opiera się ona na 4 punktach i zdecydowanie podwyższa prawdopodobieństwo tego, że faktycznie zrealizujesz to, na czym ci zależy. Na czym ci zależy, co byś chciał, co gdzieś widzisz jako swój cel, marzenie, pasję, czy po prostu wartościową sprawę, w którą warto zainwestować swoją uwagę, czas i energię, a nie poddać się po 2-3 tygodniach. Póki zaczniemy, poproszę Ciebie w komentarzu o informację, co to takiego jest w Twoim przypadku, co chciałbyś zrealizować, gdzie chciałabyś dojść, jaki jest Twój cel. A my zabieramy się do tego, jak to zrobić. Punkt numer 1. Życzenie, marzenie. Metoda WHOOP zaczyna się od W, literki W od angielskiego wish, czyli życzenie, marzenie, bo musimy wiedzieć, o co nam chodzi. Nie? I po to, żeby zilustrować i zobrazować cały ten proces WHOOP, a dla przykładu weźmy sobie coś, co bardzo często słyszę i dostaję w wiadomości gdzieś tam w komentarzach od czytelników na marginesie newslettera, do którego Ciebie zapraszam, oraz widzek tego kanału. Weźmiemy taki przykład. Chcę medytować 10 minut dziennie po to, żeby poprawić swoją koncentrację, uwagę, zarządzanie uwagą, ale przede wszystkim po prostu się wyciszyć i uspokoić. Czyli chcę się wyciszać, chcę się uspokajać, zrealizuję to poprzez 10 minut medytacji dziennie. I to jest nasze W, czyli nasze życzenie, nasze marzenie. Chcemy sobie wyznaczyć ten cel. Okej, super. Wyznacz swoje i oczywiście zostaw w komentarzu, co to takiego jest. A my przechodzimy do punktu 2. Wynik, rezultat. Kolejną literką w metodzie WHOOP jest O po angielsku, czyli outcome, czyli wynik lub rezultat. Czyli wyobrażamy sobie na przykład, mamy nasz przykład z medytacją, jaki chcę mieć z tego efekt, co takiego chcę z tej medytacji 10-minutowej dziennie uzyskać. No to tutaj można powiedzieć, że po prostu chcę mieć spokój, większy spokój w głowie, mniejszy szum myślowy, chcę więcej cierpliwości do innych ludzi, do siebie i chcę może mniej reagować na stres związany z pracą. Super, nie? Rozpisane, wiem czego chcę. Widzimy sobie taki
pozytywny bardzo obraz tego, co poprzez realizację punktu pierwszego, czyli tego naszego życzenia czy marzenia, chcę osiągnąć. I tutaj najczęściej, jeżeli gdzieś właśnie rozwojowe treści pochłaniasz i konsumujesz, możesz się spotkać z tym, że to jest koniec. Że wizualizuj sobie, afirmuj to, co właśnie chcesz osiągnąć i tyle. Natomiast no nie, musimy zejść na ziemię i stworzyć nasz plan bardziej realistycznym, żeby sobie pomóc, żeby się nie poddać gdzieś właśnie w okolicach 3-4 tygodnia. I faktycznie ta na przykład medytacja, podstaw pod medytację, co sobie tylko życzysz, stała się stylem naszego życia, a nie tylko chwilowym zrywem. Dlatego przechodzimy dalej. Punkt numer 3. Przeszkoda. W skrócie WOOP mamy podwójne O. Pierwsze O to było outcome, czyli wynik, rezultat, a teraz mamy obstacle, to znaczy przeszkoda. I musimy sobie zadać to pytanie, właśnie ono będzie super korzystne i ono nam gdzieś podbuduje fundament pod to, żeby się nie poddać przy 2-3 tygodniu naszego nowego postanowienia. I bardzo ważna rzecz. Przeszkód szukamy do wewnątrz. Kierujemy się do wewnątrz. Czyli co takiego we mnie działa, funkcjonuje, pojawia się, co mi przeszkodzi lub przeszkadza, co jest szlabanem na to, żeby ten nawyk, zdrowy nawyk czy zdrowa zmiana stała się naprawdę permanentną częścią mojego życia. I tutaj możemy przejść do bardzo ciekawych odkryć i tak naprawdę największych przeszkód w realizacji naszych planów. Wracając do przykładu z medytacją. 10 minut dziennie. Bardzo często gdzieś poruszając się po bardzo powierzchownych rejonach, możemy stwierdzić, no ale ja nie mam czasu. Na serio, 10 minut dziennie nie masz. Naprawdę w dobie dzisiejszych smartfonów i ekranów, życia na ekranie, jestem pewna, że każdy może wygospodarować 10 minut albo 5 dziennie i to nie chodzi o kwestię czasu. Dlatego też warto nie patrzeć na to, czy ja mam gdzieś tam czas, czy ktoś mnie zagaduje, czy ktoś coś innego robi, tylko co takiego we mnie w środku, wewnątrz, jaka myśl, jakie nastawienie, jakie ułożenie priorytetów działa w taki sposób, że podkopuje mi tę realizację tych moich planów i marzeń. No i na przykład z medytacją to może być tak, że to, co nam przeszkadza, to być może, co najczęściej słyszę od wszystkich osób, które do mnie piszą, czy widzą się ze mną, bo na marginesie można się ze mną spotkać na konsultacji 1 na 1, jeżeli potrzebujesz coś przedyskutować w indywidualny sposób, jest na to czas i miejsce, zapraszam. No i to, co bardzo często słyszę, to jest, bo ja nie umiem skontrolować tych myśli, bo tak ciężko jest mi ogarnąć te myśli i skontrolować i wyłączyć je na te 5-10 minut. No i mamy super namierzony cel, to znaczy namierzoną przeszkodę, świetnie namierzoną przeszkodę, dlatego że to jest przekonanie, które jest fałszywe na temat medytacji, a które niesłychanie ci podstawia nogę. No bo na marginesie rzecz biorąc, były filmy o medytacjach, tylko krótko wspomnę, medytacja nie służy do tego, żeby kontrolować swoje myśli, ani je wyłączać. Więc jeżeli stawiasz sobie to jako cel, no to jasne, że po 5 sekundach medytacji dojdziesz do wniosku, że nie udało ci się skontrolować myśli i że musisz przestać. I że to nie jest dla ciebie, jak oni ci wszyscy ludzie to robią. Czyli musimy się najpierw dokształcić i dowiedzieć, to czym tak naprawdę jest medytacja, jeżeli nie wstrzymywaniem i kontrolowaniem swoich myśli. I wtedy ustawiamy cel, który jest bardziej realny. Namierzyliśmy wielką przeszkodę. Twoje przekonania na temat medytacji. W innych przypadkach mogą być twoje przekonania na temat ciebie. I tutaj właśnie dlatego podkopujemy się pod bardzo duże rzeczy, które, ogarnąć je może jest wyzwaniem i jest pewnym wysiłkiem, ale zauważ, że jeżeli jesteś w stanie usunąć taki wielki głaz na swojej drodze do na przykład medytacji 10 minut dziennie, którym jest przekonanie, które jest fałszywe na temat medytacji, odgarniemy je, ono zniknie, droga jest przed tobą, a medytacja staje się bardziej realistyczna. Dlatego ten plan naprawdę działa.
Co więcej, to jeszcze nie koniec, bo przed nami ostatni punkt, 4. I 4. Plan. No i teraz, kiedy zeszliśmy z chmur, z super pozytywnego nastawienia, afirmacji i tak dalej, rozeznaliśmy się w tym, że mogą być przeszkody. One mają prawo zaistnieć. To jest absolutnie naturalna sprawa. To musimy mieć jeszcze plan na wypadek tego, kiedy tą przeszkodę będziemy widzieć i kiedy ona jeszcze będzie, to nie jest tak, że raz sobie coś odstawimy na bok i to tam takie zostanie. Najczęściej to powraca, tak? Powraca do nas znowu przekonanie, że coś robi nie tak, że pewnie to tutaj coś bardzo knoce itp. itd. Więc musimy mieć plan na działanie. Co jeśli odezwie się we mnie jakieś twierdzenie, jakaś okoliczność, która mi podstawia nogę. Dlatego ostatnia literka to jest plan. Więc na przykład, wracając do naszego przykładu z medytacją, jeżeli pomyślę sobie, że dzisiaj nie mam siły na medytację, to sobie przypomnę o moich rezultatach, wyczekiwanych rezultatach, które są dla mnie super kluczowe. Jeżeli bardzo trudno minie 2 minuta medytacji i poczuję, że jest mi dzisiaj bardzo trudno, żmudno i nudno, to na przykład dzisiaj obniżę sobie poprzeczkę i nie będę mi się starać o 10 minut, ale pogratuluję sobie tego, że w ogóle usiadłam na moją poduszkę do medytacji i że jednak dopatrzyłam i w jakiś sposób zaopiekowałam się tym swoim nowym nawykiem, a nie po prostu go porzuciłam. Więc jeśli jakaś przeszkoda, coś wejdzie ci, jakiś szlaban pod nogi, to zrobię to i to. Zauważ, jak to bardzo się różni od bujania w obłokach, bo tak tylko mogę nazwać owe pozytywne nastawienie wobec nawyków, bo nie dość, że konfrontujemy się z tym, co potencjalnie może pójść nie tak, to jeszcze się na to nastawiamy i to jeszcze się na to przygotowujemy. Mamy plan działania w razie gdyby stało się to, co mi przeszkadza. W razie gdyby przyszedł jakiś trudny moment, w którym potrzebuję wsparcia. Jak widzisz, metoda łup jest po prostu genialna, dlatego że łączy i optymizm, owszem, patrzymy na swoje rezultaty, to co chcemy osiągnąć, ale i realizm. A realizm mówi, tak, na pewno na tej drodze będą wyboje. Więc od razu załóżmy, że to się stanie, spróbujmy je zidentyfikować, co więcej przygotujmy się na to, jak w razie gdyby pojawiły się przed moimi nogami, no za chwilę chociażby. Więc mówię ci, daj sobie spokój z bycie superbohaterem, superbohaterką w dziedzinie zmiany i wprowadzania zmiany i gdzieś tam bardzo, bardzo wystrzelonego, pozytywnego myślenia. Zejdźmy na ziemię, uznajmy to, że jesteśmy ludźmi, którzy mają swoje i ograniczenia, i też trudności na własnych drogach, a po prostu przygotujmy się na to. Stańmy się strategiem tych zmian, a nie gdzieś jakimś bujającym w obłokach, super optymistycznym stworem, który podda się po 2 lub 3 tygodniach. Tego nie chcemy. Daj mi znać w komentarzu, jaką zmianę chciałbyś lub chciałabyś wprowadzić właśnie metodą łup. Oczywiście trzymam kciuki i każdy komentarz, każde kliknięcie to jest wsparcie tego kanału, podobnie tak jak wsparcie poprzez inne platformy. Jeżeli ten film lub każdy inny na tym kanale gdzieś przysłużył się do twojego dobra i masz ochotę wesprzeć mnie poprzez te platformy, zapraszam z góry wielkie, wielkie, wielkie dzięki. A my widzimy się następnym razem. Do zobaczenia.